Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Tak jak zapowiedziałam Wam w ostatnim odcinku, dzisiaj będzie haul zakupowy. Pokażę Wam, co tym razem podczas pobytu w Turcji kupiła tutaj moja mama i co ze sobą zabiera stąd do Polski. I będzie to haul ubraniowo-kosmetyczno-spożywczy, bo nie tylko ubrania zakupiła, ale też trochę kosmetyków, trochę słodyczy, ale wszystko Wam za chwilę pokażę. I będziecie też widzieć przebitki z tym, jak mama się w tych ubraniach prezentuje. Opowiem Wam też trochę o cenach. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Najpierw zaczniemy od bluzek i pierwszą mam z marki Mavi. To jest turecka sieciówka. Taka bluzka z rękawkiem 3/4, tutaj tak zawiniętym. Dekolt w serek z takiej dzianinki. I ona ma w składzie bawełnę i wiskozę i kosztowała 1000 lir. Będę Wam wyświetlać ceny w lirach na ekranie. Nie będę już ich przeliczać na złotówki, bo tym razem bardzo łatwo to przeliczyć. Kurs tak teraz wychodzi, że wystarczy sobie tą kwotę w lirach podzielić przez 10 i wtedy mamy w złotówkach. Więc jeżeli w lirach ta bluzka kosztowała 1000, no to jest to około 100 zł. I teraz chyba ulubiona sieciówka mojej mamy, Waikiki. Najpierw mamy taką białą, cieniutką koszulę. I zobaczcie, ona wszędzie tutaj ma wytłoczone takie kwiatki. Tutaj dekolt też w serek. Rękawek też taki, powiedzmy 3/4, nie całkiem króciutki. I ona kosztowała 700 lir i to jest 100% bawełna. Teraz taki t-shirt w kolorze brzoskwiniowym. Tutaj ma jakieś tłoczenie, obrazek. Krótki, zwykły rękawek, przewiewny. Myślę, że ten kolor bardzo pasuje do mojej mamy. I ten t-shirt kosztował 250 lir i to też jest 100% bawełna. I jeszcze tutaj dwie bluzki z Waikiki. One są takie same, tylko jedna jest beżowa, a druga taka zielona. Tym razem trochę krótsze te bluzki, znowu z krótkim rękawkiem. I one kosztowały 360 lir za jedną i w składzie mają wiskozę. Teraz sieciówka De Facto. Taki zwykły t-shirt w żółtym, bardzo jasnym żółtym kolorze. Też przewiewna, leciutka, akurat na lato, 100% bawełna i ona kosztowała 300 lir. I znowu mamy De Facto, biały, zwykły, prosty t-shirt. I tutaj skład to jest modal i ta bluzka też kosztowała 300 lir. I teraz coś z długim rękawem. To akurat żadna turecka sieciówka, tylko po prostu jakiś taki nasz tutaj lokalny sklep odzieżowy. I zobaczcie, długi rękaw, ale bardzo cieniutka, przewiewna, miła w dotyku bluzeczka w takim pudrowym, różowym kolorze. Też myślę, że twarzowy dla mojej mamy. I to jest 100% wiskoza i ta bluzka kosztowała 400 lir. Z gór została nam jeszcze katana jeansowa z długim rękawem. Ona też jest z Waikiki. Taki jasny jeans. Myślę, że do wszystkiego będzie pasować na chłodne letnie wieczory. I ona kosztowała 900 lir. I teraz przechodzimy do spodni. Mamy tutaj takie zielone spodnie, cienkie, materiałowe, długość 7/8. Tutaj wykończone takim guzikiem na nogawce. I to jest modal i one kosztowały 800 lir. Tak, 800 lir. Następne spodnie, też znowu taki zielony kolor. Widzę, że mamie w tym sezonie się spodobał. One są takie, zobaczcie, prążkowane. Taka tutaj trochę szersza nogawka. Bardzo miłe, przewiewne. To jest 100% wiskoza i one kosztowały 600 lir. I jeszcze jedne spodnie z Waikiki. Tutaj trochę gorszy skład, bo tutaj jest wiskoza mieszana z poliestrem. Czarne spodnie, też takie prążkowane. Trochę też szersza nogawka, ale bardzo wygodne. Wiem, bo mam takie same i w ogóle się nie gniotą, także można je szybko wciągnąć, wyskoczyć gdzieś na spacer do sklepu. Także też bardzo miłe i one kosztowały 450 lir.
I zostały nam jeszcze dżinsy. One są z sieciówki Collins. Prosta nogawka. Taki jeans tutaj, ani nie jasny, ani nie ciemny, taki pośredni kolor. I one kosztowały 1100 lir. I jeszcze teraz mamy buty. Te są z sieciówki Flo, z tureckiej firmy Polaris, produkującej buty ze skóry. Takie laczki. Nie wiem, czy Wy mówicie laczki. U nas w Wielkopolsce się mówi laczki na takie buty. Napiszcie mi, jak Wy mówicie. I zobaczcie, takie mają wyższe trochę podeszwy. I tutaj wykończone taką klamrą. Także myślę, że świetnie będą pasować do tych wszystkich szerokich materiałowych spodni. I one kosztowały 700 lir. I teraz buty z naszego lokalnego sklepu z obuwiem skórzanym. Takie mokasynki. Też tutaj mają klamrę. Bardzo mięciutkie. W szarym kolorze. Ładnie w środku wyprofilowane. To jest skóra. I te buty kosztowały 1300 lir. I z tego samego sklepu też buty ze skóry, ale takie w bardziej sportowym stylu. Trochę wyglądają jak takie adidaski, ale tutaj zobaczcie, nie trzeba ich wiązać, bo mają tak tutaj takie sznurki, gumki. Tutaj mają wszędzie dziurki, więc będą przewiewne, też bardzo mięciutkie, skórzane i one kosztowały 3000 lir. I z tego samego sklepu jeszcze torebka, ona akurat nie jest skórzana, taka bardziej w sportowym stylu, w takim szarym kolorze. Myślę, że do wszystkiego na co dzień będzie pasować. Jest bardzo pojemna. No zobaczcie. Tutaj ma tak 2 komory, ale w środku jest jeszcze jedna zapinana osobno. No. Zobaczcie. To jeszcze jest drugi pasek innej długości. I słuchajcie, ona ma jeszcze z tyłu kieszonkę, jeszcze tu z przodu kieszonkę. Także bardzo pojemna. Akurat taka na co dzień. I ona kosztowała 1500 lir. I to wszystko z ubrań, ale tak jak Wam mówiłam, jeszcze mam też trochę produktów kosmetycznych i spożywczych. Tylko tutaj niestety nie podam Wam cen. To wszystko było kupowane w różnych sklepach. Posiałyśmy gdzieś paragon, już nie możemy teraz dojść do ładu, co ile kosztowało. Ale chcę Wam to wszystko pokazać, żebyście mieli takie po prostu polecajki. Jak przyjeżdżacie do Turcji i zastanawiacie się, co kupić, no to może coś sobie z tego wybierzecie i też zakupicie. A jeżeli ten temat Was interesuje, to poza tym, co teraz pokażę, są też inne produkty, które ja zawsze polecam w Turcji kupić. Nagrałam kiedyś o tym osobny odcinek, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zajrzyjcie do przypiętego komentarza, tam Wam wrzucę link. A teraz Wam pokazuję już, co tym razem mama kupiła. Zaczniemy od kosmetyków. Pierwsza rzecz, Kese. To jest taka rękawica do peelingu, mniej więcej taka, jakiej się używa w tureckiej łaźni, w hammamie. Więc jeżeli chcecie sobie takie spa w domu wykonać w stylu tureckim, to jak najbardziej polecam. Dalej mamy oliwkowy balsam z marki Dalan. Czy to widać? Tak. I akurat fajnie tak one były pakowane po 2. Więc można też fajnie sobie rozdzielić, później łatwo dać komuś na prezent. I jeszcze jedna rzecz, woda różana 100% z marki Otagy. I ona jest w sprayu, więc fajnie można sobie tym popsikać jako tonik, czy w ciągu dnia się odświeżyć. Warto to sobie potem trzymać w lodówce, latem szczególnie, wtedy będzie takie odświeżające, orzeźwiające. I teraz spożywka. Mamy kawę po turecku. To jest rodzaj kawy dibek, czyli taka bardzo miałko zmielona. Ona jest delikatniejsza w smaku niż taka tradycyjna kawa po turecku. I to jest akurat kawa produkowana u nas tutaj na miejscu w Van. I do tego mama wzięła sobie też nowy tygielek, bo ten, co miała, już jej się zużył. Więc taki jeszcze oto tygielek sobie wzięła. O, zobaczcie. I mamy 2 pasty. Jedna to jest pasta z oliwek czarnych do smarowania na kanapki, a druga to jest pasta z pistacji. Taki krem pistacjowy
z firmy Antebella. Jeżeli coś takiego szukacie, to z tej firmy polecam. Kolejna rzecz, budynie z doktora Edkera, ale one są produkowane typowo dla Turcji i one są pistacjowe. Jeden jest cały pistacjowy, a drugi jest czekoladowy z pistacjami w środku. I jeszcze trochę słodyczy. Mamy pistacje w czekoladzie z firmy Damak i z tej samej firmy batoniki. To są wafelki, też pistacjowe, z takim pistacjowym kremem, wafelki w czekoladzie. I ostatnia rzecz, cukierki Edge, też pistacjowe. Myślę, że je kojarzycie, jeżeli pamiętacie tego vloga, gdzie Wam pokazywałam ramadanowe produkty, bo te cukierki są popularne na święta po ramadanie. I to są takie czekoladowe praliny z takim dubajskim kremem w środku, bo mamy krem pistacjowy i ten chrupiący kadajf. No dobrze, i to właściwie wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Dajcie znać, czy Wam się te zakupy podobały i też zostawcie miłe słowo dla mojej mamy w komentarzu za to, że chciała tutaj nam zaprezentować na sobie te swoje zakupy. I to już będzie ostatni vlog z wizyty naszych gości z Polski tutaj u nas. Także następne już będziemy nagrywać znowu sami. No cóż. Wszystko to dobre, szybko się kończy. No ale dobrze, już nie przedłużam. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym vlogu już niedługo. Do zobaczenia. Görüşürüz.